To jest ten ciągnik, który czym starszy, tym mniej godzin ma, bo w 2013 chyba roku to miał 15 000, a w 2015 miał 12 z jakimś haczykiem. Jak widać, wałek rozrządu niestety musiał być już wymieniony, zużytek szywki. To jest to wydatek ponad 20 000 złotych za ten wałeczek. Tak jest cena cennikowa. No i tak się tutaj troszeczkę uzbierało. Gdyby tak liczyć bez rabatów, to niestety 200 000 by nie starczyło. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korban, jak w Tarnowie pod Górnem. No, dość dawno się nie słyszeliśmy, nie było relacji z warsztatu, no ale to też praca tutaj, są rzeczy ważne i ważniejsze. Mamy żniwa. Dzisiaj troszeczkę tutaj korzystałem z okazji, że no, pogoda troszeczkę pokrzyżowała plany i że powiem tak, troszeczkę się uspokoiło i ten najgorszy okres, początek żniw mamy za sobą, bo to jest zawsze najgorszy okres, bo to jeszcze remonty kombajnów, przygotowania, przeglądy. No a później jak już się żniwa zaczną, to w zasadzie to jest w miarę spokojnie. Ciągnik Fendt 926 z 2003 roku. Już o tym ciągniku troszeczkę tu było. Jeden film był nagrywany, jak ciągnik był rozebrany dosyć dawno i dość długo faktycznie stał, bo mamy dzisiaj ostatni dzień lipca w zasadzie i jak widać ciągnik prawie na ukończeniu, ale to zresztą klient też mówił, że on ciągnik potrzebuje do prac takich pożniwnych, czyli gdzieś tam połowa sierpnia. No i tak też korzystając z okazji, że klient powiedział, że nie potrzebuje tak szybko ciągnika, no to robiliśmy inne, bardziej pilne, a ten, że tak powiem, czekał, ale troszeczkę też czekał i na części, i w kolejce w szlifierni, no bo tutaj wyszedł remont silnika dosyć poważny, ale nie tylko remont silnika, bo mamy tu wiele różnych rzeczy rozebranych, tak jak widać tutaj. Tu mamy elementy głównie od silnika, tłoki, tuleje nowe, wałek rozrządu niestety też musiał być wymieniony i to jest ten ciągnik, który czym starszy, tym mniej godzin ma, bo w 2013 chyba roku to miał 15 000, a w 2015 miał 12 z jakimś haczykiem, a teraz ma 13 ileś i od 15 roku chyba jest w posiadaniu tego klienta i w zasadzie tutaj faktycznie ten ciągnik pracuje bardzo mało, a chyba wcześniej pracował dużo więcej w gorszych warunkach, no bo to pracował też przy, tak mówię, betonoza. No i tutaj jak widać wałek rozrządu niestety musiał być już wymieniony, zużytek szywki. Ciągnik do końca teoretycznie pracował, no ale niestety wałek nowy i teraz jest trochę metalu, bo jest. Ile to może kosztować? To zależy, gdzieś się kupuje. Gdybyśmy chcieli kupić oryginalny, w takim cudzysłowie oryginalny, w firmie Akko, bo to Fendt należy do grupy Akko, to jest to wydatek ponad 20 000 złotych za ten wałeczek. Tak jest cena cennikowa, niestety. Natomiast no, wałek kupiony u innego dostawcy coś koło 4000 zł. No to taka różnica, że razy 5. No i też jest oryginalny, bo wałek jest oryginalny, tu jeszcze jest od niego oryginalny kartonik. O, firmy MAN. Oryginalny kartonik. Także wałek jest oryginalny, bo silnik jest MANa. No, tylko że nie pochodzi z magazynu Akko. No i ta cena zdecydowanie niższa. Mamy tu popychacze, niestety tych, jak widać, to jest też tutaj praktycznie wszystko zużyte. Wydawałoby się, że w tym silniku, że źle nie jest, ale niestety no, wymaga już remontu i ja myślę, że on ma przepracowane dużo więcej niż nawet 15 000. Być może to jest akurat tłok od sprężarki powietrza, bo jak już tutaj tak kompleksowo, no i też przy okazji zrobić wszystko w zasadzie, no to tutaj jednak troszeczkę nam wyszło. Jak widać, to ciągi od tylnego tuza
pompa wody. Tutaj jest łącznik, tak zwane sprzęgło pomiędzy skrzynią a silnikiem, gdzie przenosi napęd na skrzynię. Tu widać kolano układu wydechowego. No i naprawdę jest w stanie takim dosyć bardzo, jak widać, posunięte, skorodowane, poprzepalane. Oczywiście to będzie nowy element, bo tu nawet nie ma co ratować, nie ma co leczyć. No i tak to wygląda, na pewno nie na 15 000 godzin. Sprężarka klimatyzacji też niestety musiała być wymieniona. No i tak się tutaj troszeczkę uzbierało. Gdyby tak liczyć bez rabatów, to niestety 200 000 by nie starczyło, mówiąc o kwotach netto. No ale w zasadzie tutaj wszystkie rzeczy, tutaj mamy elementy od zawieszenia przedniej osi, bo też była robiona w tym ciągniku. Oprócz remontu silnika skasowaliśmy luzy na zawieszeniu przedniej osi, wymieniliśmy tutaj zużyte końcówki układu kierowniczego. Tutaj mamy amortyzatory zawieszenia kabiny, też widać już wytłuczone, popękane. Tutaj w tym miejscu to już nie spełnia swojej roli. Tak, żeby dać później pierdoły, gdzieś jakiś kawałek węża w układzie hydraulicznym. Tutaj to są tuleje zawieszenia przekładni Vario. Tutaj leży taka drobnica już zupełnie, czyli tam jakieś stare uszczelki, łożyska, zwrotnic. No ale mówię to nawet tutaj przy zachowaniu, że kupuje się części niekoniecznie, mówiąc tak w cudzysłowie, oryginalne, to gdyby tak liczyć bez rabatów, to na pewno 200 000 by nie starczyło. I tutaj można śmiało zaryzykować, że początkowa wartość tego ciągnika to może i była mniejsza niż 200 000 złotych. No taki ciągnik można kupić poniżej 200 000. No. To wszystko jest tutaj zużyte, wyczaskane, wypracowane. Na pewno nie od tego, że to stało. Tu pierścienie uszczelniające. Tutaj mamy elementy od zwrotnic, właściwie od mechanizmów obrotowych uchylnych błotników. Tutaj widać, że stworzeń zużyty. To dosyć mocny tutaj był luz. W zasadzie jest to zrobione od nowa. Nie wymienialiśmy całych, no bo to też by kosztowało. Natomiast regeneracja poprzez nowa rura już o grubszej ściance, więc troszeczkę dłużej wytrzyma. Stworzeń nowy, wspawany. Tulejki, to jest wszystko tutaj tulejki akurat w oryginale przychodzą. Tak zrobiony podwymiar tulejek oryginalny, także na przyszłość też nie będzie problemów. Jeżeli by trzeba tutaj wymienić kiedyś tulejki, to nie powinno być problemów, ale myślę, że to też znacznie trochę dłużej wytrzyma, bo ten element tutaj, ta rura jest grubsza, a tutaj taki problem, że jeżeli się troszeczkę dostanie luzu, to ta rura się wyrabia, no i tam ten stworzeń, jak widać, było też wyrobione, teraz jest to sztywne. Przy silniku układ chłodzenia, odbudowany w zasadzie, chłodnice poregenerowane. Tutaj mamy chłodnicę intercooler, chłodnica wody. Wiadomo, że tam elementy typu gumy, przewody gumowe, to już trzeba wymienić, chociażby ze względu na to, że one się starzeją i potem jest ryzyko niestety, że to coś pęknie. Turbo sprężarka jest regenerowana, czyli oryginalna po regeneracji zrobiona. Tutaj jeszcze robiliśmy szlif tej tutaj płyty pośredniej pomiędzy blokiem a silnikiem, ponieważ no niestety tutaj taka bolączka, że w tym miejscu dosyć często w tym narożniku wychodzi olej, a tam się po prostu uklepuje ta płyta, jest troszeczkę nierówna, no i wtedy nie da się tego skutecznie uszczelnić. Została nam tu jeszcze do wymiana przednia szyba, ponieważ jak to w betonozie pracowała, nie wiem, czy to będzie widać, jest cała porysowana i tutaj operator mówi, że w zasadzie jak pod słońce czy w deszczu, to przez tą szybę to prawie, że nic nie widać. No i to jeszcze też zostało do zrobienia. Troszeczkę go trzeba jeszcze tutaj umyć, dopieścić i w zasadzie można powiedzieć, że niebawem ciągnik wyjedzie z warsztatu gotowy, porobiony, tak jak powinno to być. Tutaj mamy też elementy układu tuza porobione, te luzy pokasowane. Wymienialiśmy zarówno końcówki hakowe, jak i tutaj końcówki przy stworzeniach siły ciągu, bo to wszystko tam było bardzo mocno już zużyte, wytrzaskane. I wtedy też, jeżeli tutaj są za duże luzy, to niestety podnośnik nie chce pracować tak jak powinien, no nie ma tej regulacji. Zostało do sprawdzenia, ale to dopiero jak uruchomimy silnik. Tutaj jeszcze klient zgłaszał problem z tylnym wałkiem, że nie zawsze chce chodzić, ale to myślę, że jest kwestia albo elektryczna, albo
niestety uszkodzonego elektrozaworu, którego tu akurat nie widać, bo to jest pod kabiną, ale to tam sobie po uruchomieniu sprawdzimy, czy są ciśnienia. Tu jest odpowietrznik, nowy typ odpowietrznika. Tutaj wkleili, żeby to się ładnie ściągnęło. Nie będzie zwykły taki plastikowy, jak był oryginalnie, natomiast to jest zmodyfikowany. Na pewno odpowietrzenie skrzyni korbowej jest tutaj lepsze i trwalsze, także tutaj to będzie też od razu zamontowane. Jak widać, to jest pompa od razu, też akurat od układu wspomagająca układu kierowniczego jest nowa, bo też już była zużyta, gdzieś tam leży, to musiałem pokazać. Tam jest taka tak zwana płetwa, która się też zużywa, wyrabia napęd, ale też i pompa po prostu już miała, mówiąc kolokwialnie, dosyć. Przejrzano oczywiście od razu alternatory, rozrusznik. Tutaj mamy, widać, nowe już łożyskowanie na siłownikach zawieszenia przedniej osi, no bo tak jak już się rozbiera, to już wtedy lepiej to wszystko porobić tak jak powinno być, żeby to chodziło tak jak należy. Jak wchodziliśmy na warsztat, jedna rzecz jeszcze tutaj, filtr, osuszacz układu klimatyzacji, też dosyć ważny element. Bardzo wielu użytkowników zapomina o tym, żeby to wymieniać, a to niestety może narobić troszeczkę bałaganu, ponieważ poprzez to, że on się tam rozszczelni, z niego takie kuleczki wylecą, dostaną się do sprężarki klimatyzacji i sprężarkę może być dostępny. Tutaj cały układ był od klimatyzacji przeczyszczony, bo też troszeczkę bałaganu w środku było, także to musi teraz działać tak jak powinno. Jak wchodziliśmy na warsztat, było widać nawet ciągniki Arbosa, i tutaj 2 ciągniki Arbosa stoją. Ten tutaj już jest po przeglądzie zerowym, to jest ciągnik 5130 w wersji Advance z silnikiem Dosana Stage 5. Ten tam przyjechał właśnie, przyjechały razem, ale ten już jest na końcówce, zostało go tylko doczyścić, a tego trzeba tutaj uzbroić, jak my to mówimy, no bo przypłynął ciągnik z dalekiego kraju, no i żeby się wmieścił do kontenera, to musiał być troszeczkę obniżony, taka wersja niska, tutaj natomiast już ma swoje właściwe koła i tak jak mówiłem, z silnikiem Dosana Stage 5, troszeczkę różni się od ciągników poprzedniej wersji z silnikiem Kollera. W zasadzie moc tutaj jest 130 koni, więc też tutaj nie ma wielkiej różnicy. W kabinie troszeczkę się tutaj różni, jest troszeczkę ciemniejsza tapicerka w porównaniu do poprzedniej wersji. Jakieś tutaj dołożyli elementy chromowe. No, a tak to wygląda tutaj. Nie wiem, czy jest kluczyk. Nie ma kluczyka, więc nie pokażę, jak się świeci. 4 pary hydrauliki zewnętrznej. Tutaj jest przycisk przełączający, bo 3 dźwignie mechaniczne i plus przełącznik, który powoduje tam przełączenie, rozdziela olej na inną parę. Ciągnik z EHR-em. Tutaj siodełko pasażera w standardzie. I taki to ciągniczek. Zobaczymy maskę, otworzymy, co tam za silnik włożyli. Musimy sobie poradzić jakoś, bo nie mam kluczyka, ale to my sobie jakoś poradzimy. To jest kluczyk do otwierania, ale my sobie tu śrubokrętem. Nie ma dźwigienki, żeby ktoś niepowołany nie zajrzał. No jak to w ciągnikach niedużej mocy, czyli takich mniejszych, jest to dosyć mocno upakowane. Silnik o pojemności 4-3 litra chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Za dużo nie zobaczymy. Tyle, że jest to marki Dosan. Układ pneumatyczny już montowany standardowo. No i tak to wygląda. Chińska technika. Jeżeli chodzi o ciągnik, tutaj mamy 4 pary. Zaczep automatyczny, co też nie było kiedyś standardem w tych ciągnikach. Teraz już jest to standardem. Arbos 5030 w wersji Advance z silnikiem Dosana. No ale wracając tutaj do Fenta, bo to jakby tutaj gwóźdź programu, tak jak mówiłem, plus minus 200 by nie starczyło. No, trzeba sobie będziemy musieli zrobić jakieś
specjalne też ceny, żeby tutaj klienta nie zabić, żeby przeżył. Chociaż no jest świadomy, że niestety to tanie rzeczy tutaj nie są, bo robiliśmy wstępny kosztorys, no i tu już było uzbierane, a wiadomo, jak się coś rozbiera, to dochodzą jeszcze nowe rzeczy, a jeszcze to, a jeszcze to. A lepiej, żeby to, jak już jest ciągnik na warsztacie, żeby wszystko było zrobione tak, jak powinno być, żeby ciągnik wyjechał. Ja rozumiem, czasami no niektórzy klienci rezygnują z jakiegoś zakresu, no bo finansowo no finanse to jest jedna rzecz, czasami czas też, niestety z powodu czasu, że nie można czekać za częściami i trzeba szybko robić i wtedy nie zrobi się też wszystkiego dokładnie tak jak powinno, czyli nie wymieni się wszystkich elementów, bo ich nie ma, bo niestety czas oczekiwania na niektóre części dosyć długi, tutaj też dosyć długo czekaliśmy za tulejami tu cylindrów po prostu, a nie zamawialiśmy oryginalnych z Fenta, a dostawca alternatywny niestety nie miał aktualnie na magazynie tych tulei, no i trzeba było trochę, chyba 3 tygodnie czekaliśmy za tulejami, no ale w końcu wszystko doszło i jest porobione. No i myślę, że niedługo go odpalimy i wyjedziemy z warsztatu i wtedy będzie można zabrać się za ten ciągnik tutaj Fendt 824, który też niestety ma problem z silnikiem. Silniki podobne, troszeczkę tutaj inny model. No i tu mamy częściowo rozebrane, zweryfikowane. No i też tutaj wygląda na to, że niestety troszeczkę zanieczyszczeń dostało się do układu ssącego. No i narobiło bałaganu. Tu mamy kolektor ssący. No i jak już widać tutaj czysto, to tutaj niestety nie jest. No i ten pył zrobił swoje. No ale to w kolejnym odcinku